Jako że Dead Space Remake sprzedał się kiepsko, powstającemu remake'owi Dead Space 2 ukręcono łeb. Szkoda, bo remake wypadł świetnie, a druga odsłona mogłaby być po prostu epicka. Ale nic to, nadal możemy zagrać w grę na konsolach poprzedniej generacji lub na PC-cie. Jak się zestarzała, czy nadal potrafi bawić jak w 2011 roku? Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to recenzja spóźniona o lata gry Dead Space 2 w wersji na PlayStation 3. Zapraszam. Powiedzmy sobie szczerze, przy drugiej części Dead Space Visceral Games przeszło samych siebie. To moja ulubiona odsłona, jak zapewne wielu z was. Widać, że budżet był większy, rozgrywka bardziej dynamiczna i emocjonująca, to po prostu sequel idealny. Zwłaszcza, że nie zapomniano też o fanach części pierwszej i twórcy przygotowali nie lada rarytas dla wielbicieli łamacza planet. Ale po kolei. Isaac Clarke po wydarzeniach z części pierwszej trafił do psychiatryka w bazie kosmicznej Sproul, jednak jego przeszłość dość szybko go dogoniła. Baza zostaje opanowana przez nekromorfy, a na dodatek na Sproul działa kościół unitologów, który oddaje cześć czerwonemu markerowi. Clarke, ścigany przez przeszłość, jak i nękany przez wizję, ponownie przywdziewa swój kombinezon inżyniera i rusza kroić i deptać paskudne mutanty. Historia jest ciekawa, nawet w mojej opinii lepsza niż w części pierwszej. Temat markera jest rozwijany i o wiele lepiej i fajniej zarysowany. To, co jest istotne, to to, że porzucamy ciasne korytarze łamacza planet Ishimura i trafiamy na bazę kosmiczną, która w zasadzie jest w pełni funkcjonującym miastem, ze sklepami, szpitalem czy żłobkiem. To sprawia, że rozgrywka wydaje się mieć więcej rozmachu. Wydarzenia, których jesteśmy świadkami, mkną przed oczami z ogromną prędkością. Gra nie pozostawia czasu na oddech. Wszystko dzieje się niezwykle szybko i nie ma czasu na zamulanie. Nie znaczy jednak to, że gra traci swój ciężki i duszny klimat. Nie. Mało tego, deweloperzy jeszcze bardziej go podkręcili, tworząc iście mieszankę wybuchową. Ważnym elementem Dead Space 2 jest walka. Nekromorfy to przeciwnicy, których zanim zginą, trzeba pokroić. Isaac początkowo ma tylko plazma cutter, który kroi w pionie i w poziomie. To ważna funkcja i sam uwielbiam przechodzić całą grę tylko z tą bronią, choć oręża jest oczywiście więcej. Niemniej odcięcie nóg nie pokona do końca przeciwnika, bo wciąż może pełzać na górnych odnóżach, dlatego gra wymaga pewnej precyzji. Jeśli wróg jest szybki, no to pozbawienie go nóg na pewno go spowolni. Atakuje? Odcinamy odnóża. Fajne jest to, że typowy headshot i pozbycie się głowy nie pokonuje przeciwnika. Jest to gra, w której headshot jest tak naprawdę najmniej opłacalny, bo nie robi on często po prostu nic. Samo cięcie przeciwnika jest niezwykle satysfakcjonujące. Obserwowanie, jak nekromorf próbuje żałośnie nas dosięgnąć, podciągając się tylko jednym odnóżem, daje jakąś taką fajną, sadystyczną radość. Ale nie tylko krojenie jest istotne w rozgrywce. Dodatkowo mamy stazę, czyli chwilowe zatrzymanie lub bardziej spowolnienie czasu. Działa to na przeciwników, jak i maszyny. Przeciwnicy niemal zastygają, co pozwala nam idealnie wymierzyć i odciąć te kończyny, które są mu już niepotrzebne. Wszystko oczywiście w pięknym slow-mo, aby móc nacieszyć oczy detalami. Ale staza zwalnia też maszyny i elementy otoczenia. To pozwoli nam przejść przez zamykające się drzwi, czy uniknąć śmierci od wirujących ostrzy. Raczej niezbyt często jest wykorzystywana staza do zagadek i miałem wrażenie, że na pewno mniej niż w poprzedniczce. Kolejną ważną umiejętnością jest kineza. Clarke może przyciągnąć do siebie przedmioty, które są daleko lub poza zasięgiem. Widzisz skrzynkę gdzieś tam w dali? Nie ma problemu. Kinezą ją przyciągasz, potem odrzucasz w ziemię, aby roztrzaskać i bierzesz co wypadło. Profit. Ale kineza może być wykorzystywana jako kreatywna broń. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podnieść ciekawie wyglądający ostro zakończony pręt i posłać go w nekromorfa, przybijając go do ściany. Albo jeszcze lepiej. Odcinamy ostrą kończynę, a następnie przebijamy typa jego własnym odnóżem. No rewelacja. Oczywiście możemy to połączyć ze stazą, jeśli jesteś wymagającym sadystą. System walki w Dead Space jest świetny, bo nie jest taki oczywisty. Choć autorzy zadbali, aby fani strzelania też znaleźli coś dla siebie. Można kupować inne bronie i zmienić grę w bardziej strzelankę, ale ja niemal zawsze przechodzę Dead Space'a tylko z podstawową bronią, bo ta jest po prostu najlepsza. No i jeszcze warto wspomnieć o przytupie, tudzież zgniataniu nogą. Każdy z przeciwników, którego pokonamy, można jeszcze dojechać z buta. Wtedy to wypadnie z niego znajdźka, ale but to
nie tylko atrakcja pośmiertna. Można odciąć nóżki, zwolnić stazą i zatańczyć Obertasa na łbie nekromorfa. Przytup jest bardzo istotny, bo choć znajdźka może wypaść również po strzale w martwe truchło przeciwnika, to tak pozwala nam zaoszczędzić sporo amunicji, a i samo stąpnięcie jest niezwykle radosne. Jeśli chodzi o same nekromorfy, mamy tutaj dobrze znane z poprzedniej odsłony mutanty z kolcami zamiast rąk. Pojawią się też znajome typy ze świecącą naroślą zamiast ręki. Jeśli w nią trafimy, wybucha lub też możemy ją odciąć i wykorzystać jako granat. Pojawią się też o wiele bardziej ciekawe projekty jak niemowlaki, które po strzale również wybuchają. Nie mogę powiedzieć, że tutaj gra zaskakuje jakimiś nowymi pomysłami, bo raczej nie ma tego zbyt wiele i bazuje na tym, co już było, opierając się bardziej na wariacji wcześniejszych projektów. Baza Sprawl to wyjątkowo urokliwe miejsce, szczególnie opanowane przez nekromorfy, a przyjdzie nam trochę pozwiedzać różnych miejscówek. Nierzadko wkroczymy na tereny, gdzie nie ma grawitacji, jednak tym razem mamy pełną swobodę poruszania się w 360 stopniach. Niekiedy trafimy na miejsca, gdzie nie ma tlenu i trzeba będzie co jakiś czas go uzupełniać. Każdy element był wcześniej i możemy tutaj mówić raczej o ewolucji pomysłów niż rewolucji. Ale wracając do miejscówek, autorzy doskonale wiedzieli, jak zaskoczyć i zszokować graczy. Odwiedzimy na przykład żłobek, gdzie w nekromorfy zostały przemienione niemowlaki. To już robi wrażenie i tego typu pomysły raczej niezbyt często zobaczymy w grach. Autorzy zadbali też o to, aby miejscówki były zróżnicowane. Zaczynamy w szpitalu, potem kolejne lokacje, które diametralnie różnią się od poprzednich. Ale najfajniejszym pomysłem jest to, że wracamy na Ishimurę. To ukłon w stronę fanów i trzeba przyznać, że ten element wypadł wybornie. Dead Space 2 to też brutalność na bardzo wysokim poziomie. Jucha leje się na lewo i prawo. W cutscenkach, jeśli ktoś ma zginąć, to kamera pokaże nam dokładnie detale tego, co się dzieje. Jest też tutaj jedna ze scen, która przez lata była uważana za jedną z najkrwawszych. To moment, kiedy operując sobie mózg nie trafimy w gałkę oczną. Piękna sprawa. Dzisiaj może już nie robi to takiego wrażenia, ale kiedyś to był szczyt brutalności. Nie zabrakło upgrade'u broni. Każdą z nich możemy w specjalnych stacjach dopakować. Większa moc, więcej amunicji czy szybsze przeładowywanie. Tak samo możemy dopakować swój kombinezon, jak i stazę. Do upgrade'u potrzeba specjalnych i rzadko spotykanych konduktorów, ale z czasem pojawią się też one w sklepie. No właśnie, w sklepie kupimy nowy oręż, amunicję, apteczki, ale i nowe zbroje. Tych mamy kilka do wyboru, każda ma inne możliwości, różną pojemność kieszeni. Choć są one różne, to wciąż utrzymane w duchu Dead Space'a, przez co nie mamy jakichś odjechanych pomysłów, które zupełnie by tutaj nie pasowały. Gra też nie zaskoczy nas długością rozgrywki. 7,5 godziny to czas, w jakim zamknąłem tytuł, grając na normalnym poziomie trudności. Owszem, można wydłużyć ten czas grając na wyższym poziomie, no ale to już kto co lubi. Niemniej, prawie 8 godzin to wbrew pozorom dobrze wyważony czas. Akcja jest tak intensywna, że przy dłuższej rozgrywce mogłaby zacząć męczyć. A tak, gdy zaczynamy mieć już dość, wjeżdża ostatni chapter. Jeśli ktoś ma ochotę, to można sobie w jeden dzień Dead Space'a ukończyć i będzie to niezwykle intensywne doświadczenie. Pochwalić muszę oprawę. Dead Space 2 zalicza się do mojej czołówki najładniejszych gier na 7. generację. Wystarczy zobaczyć, ile pracy włożono w asety. Każda lokacja ma mnóstwo różnorakich detali. Grając pierwszy raz na premierę, nieraz przystawałem i oglądałem, co przygotowali twórcy, bo choć nie ma tutaj aż tak rozwiniętego environment storytellingu, to i tak warto popatrzeć na rzeczy, które są tłem dla samej produkcji. Świetnie wypadła też sama postać Clarka w swojej potężnej zbroi, ponownie z masą detali. Warto dodać, że gra nie ma czegoś takiego jak HUD. Wszystko mamy pokazane na zbroi. Niebieskie lampki na kręgosłupie to energia. Każdy pistolet ma wyświetlaną aktualną ilość amunicji w magazynku. Muszę przyznać, że dzięki temu imersja jest niezwykle wysoka. Nic nas nie rozprasza. Wszystko mamy przed oczami. Podobnie jak w Dead Space 1, tak i tutaj mogę to określić jedynie słowem mistrzostwo. Ciekawą sprawą jest to, że gra działa w przeskalowanym 720p do 1080p. Wiem, że skalowanie to nic wielkiego, ale mnóstwo gier na PS3 raczej działa natywnie w 720p. Jeśli chodzi o klatkarz, no to niestety szału nie ma. Celowano w 30 fps, ale z tym bywa mocno różnie. Nie sprawdzałem nigdy wersji na Xboxa 360, więc ktoś może dać znać, czy tam działa to lepiej. PlayStation 3 w grach multiplatformowych zazwyczaj była tą gorszą konsolą. Ciekawi mnie, czy i tym razem jest podobnie. Pomimo upływu lat Dead Space 2 zestarzał się godnie. Nadal to świetna rozrywka. Widać, że deweloperzy mieli
mieli jasny cel zrobić sequel większy, lepszy i bardziej widowiskowy i w każdym aspekcie się to udało. Ciężko się tutaj do czegoś przyczepić, bo gra wyszła wybornie i nadal bawi tak samo. Szkoda, że remake 2 się nie pojawi, bo byłoby to zapewne iście przepiękne widowisko. Na otarcie łez nadal możemy grać na PlayStation 3, Xboxie 360 czy na PC-cie. Niemniej, nawet dzisiaj na konsolach tytuł jest świetny, no a na PC to już wiadomo, że już zupełnie inna liga. Pytanie, czy warto wrócić do Dead Space 2? Jak najbardziej. Sam ukończyłem ten tytuł 5 razy i niemal zawsze bawię się wyśmienicie, choć już brakuje tych elementów zaskoczenia, co za pierwszym razem. Jeśli tylko masz możliwość ruszenia tego tytułu na konsoli lub na PC-cie, gorąco polecam. To gra, w której czuć pasję do tworzenia dobrego tytułu, do rozwijania marki i do dawania graczom naprawdę świetnego produktu. Mam wrażenie, że dzisiaj trochę się o tym zapomina. Dead Space 2 należy do tego pięknego okresu, kiedy twórcom po prostu się chciało. Niezależnie czy grałeś już w dwójkę, czy nie, krojenie nekromorfów bawi tak samo jak w 2011, więc bez najmniejszych obaw powiem tylko polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.